Uniwersytet Jagielloński, zdając sobie sprawę z groźby agresji niemieckiej na Polskę w 1939 roku, starał się zabezpieczyć swe najcenniejsze zbiory przed rabunkiem i zniszczeniem, w tym dokument Kazimierza Wielkiego z 1364 roku oznaczający fundację oraz dyplom Władysława Jagieły z 1400 roku, druga fundacja Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oba te dokumenty w dwudziestoleciu międzywojennym znajdowały się w sejfie jednego z krakowskich banków. Przed wybuchem II wojny światowej przygotowano specjalne skrytki, które znajdowały się pod pomieszczeniami Zakładu Historii Sztuki oraz gabinetu archeologicznego w tym właśnie budynku, w Collegium Novum. Część ukrytych zbiorów Niemcy znaleźli w marcu 1940 roku. Szczęśliwie nie zlokalizowali miejsca, gdzie ukryto insygnia, dokumenty oraz numizmaty. Po wojnie skrytkę tę otwarto. Niestety dokumenty nie przetrwały próby czasu. Jakie są najstarsze materiały znajdujące się w zbiorach Uniwersyteckiego Archiwum oraz jakie jest znaczenie dokumentacji z XIX i XX wieku? To tylko część z pytań, na które odpowie dzisiejszy ekspert. Magister inżynier Paweł Gaszyński, starszy kustosz archiwalny w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, zarządzający digitalizacją zbiorów oraz najnowszą dokumentacją archiwalną wytwarzaną przez Uniwersytet. Współautor tomów Corpus Studiosorum Universitatis Jagiellonicae, obejmującego czasy XIX-XX wieku, znawca dziejów piłki nożnej w II RP, autor serii Zanim powstała Liga, almanach rozgrywek piłkarskich w Polsce w latach 1919-1926. Z którego okresu pochodzą najstarsze zbiory znajdujące się w zasobie Uniwersyteckiego Archiwum? Najstarszy dokument znajdujący się w zasobie naszego archiwum pochodzi z roku 1274, a więc z okresu przed założeniem jeszcze Uniwersytetu. Jest to dokument dotyczący ufundowania wsi Bronowice na prawie niemieckim i trafił on tutaj w okolicznościach takich, że benedyktyni niemieccy przekazywali prawa do jednego z kościołów uniwersytetowi i w pakiecie razem z tą parafią, z całym tym dokumentacją był ten jeden też dokument w tym wszystkim. No i on stanowi tutaj dokument, który jest najstarszym w naszym zasobie. Jakie jest znaczenie kopiariuszy przechowywanych w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego? Kopiariusze stanowią zabezpieczenie oryginalnych dokumentów, które powstawały od początku istnienia uniwersytetu. I były one przepisywane w jedno miejsce, wszystkie te dokumenty, które były tworzone i dzięki temu paradoksalnie to one lepiej zachowały się do naszych czasów niż oryginały, które funkcjonowały w swoim czasie. Pochodzą one już z okresu staropolskiego, sięgają kilkuset lat wstecz. Cały czas nie są zbiorem zamkniętym jakby z punktu widzenia uniwersytetu, ponieważ cały czas odkrywane są pewne nowe jakieś zasoby w różnych miejscach, których do tej pory może ktoś się nie spodziewał ich znaleźć, więc cały czas ten zasób nie jest zamknięty i stanowi dobry zbiór dla wszelkich badaczy historii uniwersytetu. W zasobie archiwum znajdujesz także bardzo ciekawe materiały określane mianem ksiąg promocji. Jakie informacje możemy wyczytać z tej kolekcji? Z tych wszystkich ksiąg, które posiadamy, przede wszystkim księgi promocji, no to są wszystkie informacje dotyczące osób, które studiowały, które ukończyły studia, czyli księgi bakalarzy i magistrów. Są też metryki uniwersyteckie, które zawierają informacje na temat wszystkich studentów, którzy zapisywali się na wykłady tutaj na uniwersytecie. Te niestety nie są kompletne. Niestety nie. I też niestety nie są przechowywane w jednym miejscu, tylko w naszym zasobie, ale są współdzielone ze zbiorami Biblioteki Jagiellońskiej. I w naszym zbiorze są na przykład też księgi pilności, czyli księgi, które nie odnosiły się do studentów, tylko odnosiły się do wykładowców, były czymś w rodzaju, z punktu widzenia dzisiejszego patrząc, takich informacji, gdzie dany wykład odbywa się, w której sali, w jakich godzinach i one też były sprawdzane w jakiś sposób, jak nie tylko studenci są pilni na uniwersytecie, ale też przede wszystkim wykładowcy, jak przykładają się do swoich zadań. A jak wyglądały księgi promocji?
Księgi promocji zawierały informacje przede wszystkim dotyczące dat i nazwisk studentów, którzy ukończyli uniwersytet, ale też były bogato ilustrowane. I dzięki temu mamy ilustracje przedstawiające wydarzenia z życia uniwersytetu z tamtego okresu. Przedstawiały one to, jak wyglądała promocja uniwersytecka, ale też przedstawiały wydarzenia, które wpływały na życie uniwersytetu, takie jak w XVII wieku była to zaraza, która spowodowała zamknięcie uczelni i wymusiła tutaj, była też odzorowana na kartach tychże ksiąg promocji. Stąd informacja nulla fuit promotio, nikt nie został wypromowany z powodu szerzącej się w mieście zarazy. Dokładnie tak. W zbiorach Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdują się także istotne materiały z czasów II wojny światowej. Jakie jest znaczenie dokumentacji choćby Ostinstytutu? Akta Ostinstytutu, czyli IDO, funkcjonujący u nas pod tą sygnaturą Instytut für Deutsche Ostarbeit, czyli niemieckich prac na wschodzie, to są akta instytucji niemieckiej, która funkcjonowała w budynkach uniwersyteckich po zamknięciu przez Niemców uniwersytetu. Zostały założone w 1940 roku tenże instytut. Miał on wykonywać prace antropologiczno-etnograficzne, między innymi te prace były wykonywane w getcie w Lwowie, byli badani również Łemkowszczyzna, Górale. Chodziło o znalezienie, udowodnienie, potwierdzenie charakteru niemieckiego tychże terenów, tutaj jakoś udowodnienie, że ci ludzie, te wspólnoty etniczne mają pochodzenie niemieckie i mogą być zakwalifikowane do tej wyższej rasy, którą wtedy uważano. Posiadamy w swoim zasobie dwie części jakby tego zbioru. Jedna, która jest tutaj od lat funkcjonująca cały czas u nas, składająca się ze 118 jednostek archiwalnych. Druga, którą otrzymaliśmy w 2007 roku ze Smithsonian Institute ze Stanów Zjednoczonych. Już 17 lat, jak posiadamy te zbiory. Otrzymaliśmy od razu z kopiami cyfrowymi tutaj przez Amerykanów, więc to jest też duże uzupełnienie i ten materiał jest jeszcze trochę rozproszony, ale w zasadzie ponad połowa tego, co dotyczy Instytut für Deutsche Ostarbeit, znajduje się w naszym zasobie. A zasób archiwum to także istotne materiały audiowizualne. Jakie jest znaczenie dokumentacji związanych z radiem Alma? No, to jest dokumentacja specyficzna, prawda, bo to jest dokumentacja nie papierowa, tylko dokumentacja audio. W 1974 roku powołano do życia Radio Alma, które funkcjonowało blisko 20 lat. W 1993 roku zostało zlikwidowane i jakieś 20 lat temu udało się odzyskać prawie 2000 szpul taśm magnetycznych z nagraniami, z audycjami tegoż radia. Tutaj zostało to wszystko zdigitalizowane, zostało to wszystko zgrane, to był dość duży wysiłek, nie tylko pracowniczy, ale też sprzętowy, no bo jednak dopasować urządzenia z poprzedniej epoki do komputerów, zgranie tego wszystkiego, cyfryzacja była wyzwaniem. I zostało też to już prawie całkowicie zindeksowane, odsłuchane, opisane. Także cały ten zasób tej rozgłośni radiowej, która funkcjonowała na uniwersytecie przez blisko 20 lat, jest już dostępny cyfrowo w formule takiej, że nie potrzebujemy mieć starego sprzętu, żeby z tego skorzystać. Przez uniwersytet przewinęło się tysiące studentów. Jakie materiały dokumentują ich pobyt w uczelni, jeśli chodzi o przełom XIX i XX wieku? W tamtym okresie każdy z wpisujących się na studia musiał wypełnić ankietę wpisową zwaną rodowodem. Musiał ją wypełnić co pół roku. I to jest nasz najlepszy zasób dotyczący historii tychże studentów. Każdy z nich wypełniał to własnoręcznie. W związku z tym jest jeszcze dodatkowo ten element tego autografu studenta, a niejednokrotnie mamy do czynienia z osobami, które były później znane. I oczywiście są dokumenty tworzone przez uniwersytet dotyczące ich zdawania przez nich egzaminów, dotyczące promocji, księgi immatrykulacyjne i tym podobne rzeczy. Mamy spory zasób indeksów ze zdjęciami dla tych osób, są kopie dyplomów, więc na tej podstawie jesteśmy w stanie odtworzyć praktycznie każdą, w zasadzie każdą osobę, która studiowała tutaj na uczelni przed wybuchem I czy II wojny światowej. A jakich ciekawych absolwentów posiada uczelnia z tego okresu?
Pana zdaniem? Absolwentów jest dużo i moglibyśmy tutaj na różnymi kryteriami się posługiwać. Ja pójdę troszeczkę może w innym kierunku niż takie najpopularniejsze osoby, bo w kierunku sportowym możemy na przykład tutaj pójść. Wielu piłkarzy, w ogóle założenie Polskiego Związku Piłki Nożnej ściśle wiąże się też z uniwersytetem, ponieważ pierwszym prezesem związku był doktor wszechnauk lekarskich uniwersytetu. Siedziba związku była na ulicy Gołębiej w obecnym budynku Wydziału Historycznego. To był adres korespondencyjny Polskiego Związku Piłki Nożnej na początku, a w pierwszym meczu w 1921 roku reprezentacja 18 grudnia na boisko wybiegło 3 studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Stanisław Cikowski, Stanisław Mielech i Tadeusz Synowiec. Oni byli na boisku. Zresztą na tym historycznym zdjęciu z Budapesztu z 18 grudnia jest więcej osób z uczelni, bo jest właśnie Jan Weissenhoff, sekretarz związku, jest prezes związku Edward Cetnarowicz, jest też Henryk Glesser, który był doktorem praw uniwersytetu, a był redaktorem naczelnym tygodnika sportowego. Pierwszy strzelec bramki dla reprezentacji Polski w 1922 roku również był w tym czasie studentem uniwersytetu, czyli Józef Kloc. Więc te związki futbolu i uniwersytetu są tutaj mocne. Idąc dalej, na przykład ciekawymi absolwentami mogą być też marszałkowie polscy, bo studiowali tutaj zarówno Edward Zyć-Śmigły, który był studentem Wydziału Filozoficznego i starał się tutaj uzyskać uprawnienia do bycia nauczycielem rysunków, ale drugim marszałkiem, który może nie zapisał się w historii Polski za dobrze, był Michał Rola-Rzymierski, który rozpoczął studia tutaj w 1910 roku pod nazwiskiem Łyżwiński. I w 1913 roku dokonał zmiany nazwiska w związku z wydarzeniami, które miały miejsce w Krakowie, a więc zabójstwem w księgarni Gebetner i spółka. Zresztą to też nazwisko mocno piłkarskie, warszawskie, który jego brat uczestniczył w tym napadzie. W związku z tym taka niesława padła na rodzinę, że doprowadziła do tego, że zmienili nazwisko. On wyjechał do Lwowa studiować, wrócił tutaj pod koniec I wojny światowej, uzyskał tutaj absolutorium na Wydziale Prawa, a potem jego losy to już toczyły się troszeczkę poza uniwersytetem i nie do końca godne są wspominania. Co ciekawe, te akta sprawy jego brata zniknęły z krakowskiego sądu w 1947 roku, jak tylko miał władzę już w Polsce. Uniwersytet został założony w 1364 roku. To fakt powszechnie znany. Ale o tym, że w uniwersyteckim archiwum są materiały sprzed tej daty, wiedzą już tylko nieliczni. Bezcenne kolekcje pergaminów z czasów średniowiecza, jak i epoki nowożytnej. Imponująca dokumentacja związana z tysiącami studentów to tylko ułamek zbiorów uniwersyteckiego archiwum. Uniwersytet Jagielloński nieustannie się rozwija. Najlepszym tego świadectwem jest nowoczesny kampus, w którym zlokalizowano nauki ścisłe i przyrodnicze. Aparatura badawcza rodem z XXI wieku odbiega od dawnej kolekcji pergaminów. Uniwersyteckie archiwum także podlega przemianom, choćby związanym z archiwizacją materiałów audiowizualnych. Pamiętajmy, że ta placówka posiada tak bezcenne kolekcje i zbiory.